Dzień dobry. W dniu dzisiejszym kilka słów o popularnych w obecnych czasach i właściwie często niezastąpionych sztycach, droperach, sztycach regulowanych. W tym wypadku pod szyldem RockShocka i z schowanym w ramię kablem, czyli wersja Reverb Stealth. O samym reverbie jest już odcinek, ale dzisiaj powiem Wam, jak nie zrobić sobie podczas serwisu tą sztycą krzywdy, bo można sobie zrobić krzywdę. I nie tylko sobie, ale tej sztycy też można zrobić krzywdę. Mam ją tu wstępnie rozebraną, odkręconą nakrętkę i nie ja byłem rzeźnikiem, który ją ugryzł, bo nie wiem, na ile to widzicie. Rzeźnik tu był i nie dość, że był, to jeszcze ją naprawdę porządnie ugryzł. I madłem. Do tego stopnia, że już dawno przestała być okrągła, ale to sobie wymienimy. Tylko głąb rozbiórki nie tylko sprawić może problem odkręcenie tej nakrętki, ale jak już ją odkręcicie, jesteście na tym etapie, ja tutaj mam pościągane różne rzeczy i nie mam jeszcze upuszczonego ciśnienia, widzicie, to sprężynuje i tam ciśnienia jest całkiem sporo. Więc naturalną kwestią jest, że odkręcamy tutaj jarzmo, tą zakręteczkę, na klucz 9 nasadową, jeśli ktoś nie może palcami. No i co? Spuszczamy ciśnienie. O, coś tam sykło, może nie sykło, sykło. No ale co bardziej przezorniej, zrobią jeszcze krok dalej, czyli wykręcą wkład wentyla. No i co? No i bierzemy, rozkręcamy, nie? Tacy jeszcze odrobinę o krok bardziej przezorni sprawdzą, sprężynuje. To co się tam wydarzyło? Widzicie, co tu kapie? Olej. Ale to już świadczy bardzo niedobrze, bo oznacza, że skoro tu jest olej, to ten o-ring tam żadnej szczelności nie musi trzymać, ale wcale olej nie musiałby Wam tu skapnąć. Ale to są wszystko czerwone lampki. Jeśli byście je zignorowali, to mogłoby się zrobić niebezpiecznie. Więc wkład wentyla wykręcony, a tu dalej ciśnienie. Więc rozkręcanie w którymkolwiek miejscu, w tym to już w ogóle totalna fontanna. Nawet w tym miejscu, jak sobie to rozkręcicie, to pod ciśnieniem może wywalić Wam ten szaft, może go połamać, to poleci jak pocisk. I jak się zatrzyma na ścianie, pęknie, pal licho, to można odkupić, ale zakładając, że nie do końca wiecie, co robicie, to jeszcze nie daj Boże nie założycie okularów i jest w ogóle kaplica. I może ja Wam tylko w takim telegraficznym skrócie wyjaśnię, jak dochodzi do tego, że reverb staje się, no to nie są słowa nad wyraz, śmiertelnie groźną bronią w rękach osoby, która nie ma pojęcia, co robi. Wyobraźcie sobie, że w środku pływa sobie taki tłoczek. No, on tam ma inny kształt, kolor, nieważne, ale chodzi o zasadę, że jest tłoczek. I z jednej strony, z tej, niech ta nakrętka obrazuje nam wentyl, pompujemy go zgodnie z tutaj napisem 250 PSI. To jest bardzo dużo. Możecie sobie to podzielić na 14, to daje nam tyle barów. I to jest ciśnienie, no wiecie, jak oponę na kamień napompujecie, to jest 5 barów. A tu jest znacznie więcej, więc tu jest spore ciśnienie w małej objętości twardo. Po jednej stronie, to bardzo obrazowo, to żeby mi ktoś nie zarzucał, że nie wiem, jak działa reverb, wiem doskonale, ale staram się to w prosty sposób wytłumaczyć. Po tej stronie powiedzmy, że mamy powietrze. I niech to nam obrazuje olej, no bo to w rzeczywistości jest olej. Nawet sobie możemy ułożyć to w ten sposób. Więc mamy tłoczek, sam olej i tu samo powietrze, które sobie napompowaliśmy. Ale jeśli w tym tłoczku tracimy szczelność, on się ustawi pod kątem, bardzo mocno uderzymy, jest zimno i ta uszczelka jest za sztywna, żeby utrzymać to ciśnienie i rozgraniczyć powietrze od oleju, to mieszają nam się powietrze z olejem. Mamy tutaj w tę stronę, jak widzieliście, kapie trochę oleju, więc tu mamy trochę oleju, tu mamy powietrze. A czasem działa to w tę stronę nawet, bo ta komora powietrzna wepchnie gaz tutaj, no a olej nam nie wycieka, nie? Więc mamy olej i mamy powietrze. Co się dzieje, jak tu upuszczacie ciśnienie? To powietrze, które tu zostało nadźgane, podnosi nam tłoczek do samej góry. On nie może się wysunąć dalej, ma gdzieś swoje ograniczenia, olej nam tu dalej siedzi, a ten gaz, który jest tutaj, rozprężył się. Jeśli było go mało, to nie ma problemu. Rozprężył się trochę, tu jest małe ciśnienie. Ale jeśli te 250 PSI natłukło nam tam do środka bardzo dużo gazu, to jeśli całkowicie spuścimy gaz po tej stronie, to tutaj ciśnienia nam zostanie jeszcze sporo.
Tłoczek poleciał na maksa w górę, olej nie może w drugą stronę, ciśnienia tu jest sporo i dlatego w samej sztycy może zostać naprawdę dużo ciśnienia, nawet jeśli wykręcimy wentyl. Także tak to wygląda w przypadku rewerba i wielu innych amortyzatorów, bo to samo dzieje się z tłokiem IFP w damperach przy bardzo dużym zapowietrzeniu i nawet jeśli spuścimy spod tłoka IFP, to sam olej, czy później po odkręceniu zakrętki komory olejowej może nam wszystko wychrzanić, bo tam jest sporo ciśnienia, także trzeba być ostrożnym. No to trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Ja mam do tego taki punktak i tutaj normalnie od tej strony działałoby ciśnienie. Z manetki przez wężyk naciskalibyśmy osobnym układem hydraulicznym tą blokadę. Imbusem też można, tylko kwestia, że jak Wam się tam imbus omsknie, to może Wam go przyblokować. Zresztą materiał o rewerbie jest, tam to tłumaczę. I po naciśnięciu tego, trochę tego oleju żygło i ciśnienie, widzicie, już jest totalnie mniejsze. Możemy sobie to nacisnąć, wcisnąć i teraz mamy w ogóle już podciśnienie. I dopiero teraz można to rozbierać. Opowiadam o tym dlatego, że normalnie by mi nie przyszło do głowy, że ktoś chciałby to pod ciśnieniem rozbierać, ale słyszałem o takim przypadku, że ktoś tak zrobił. I mój dobry znajomy dostał taką sztycę w kawałkach. No bo coś tam się rozwaliło, pękło, więc nauczony historią serwisową, która się przydarzyła, pokazuję Wam, jak nie zrobić sobie tą sztycą krzywdy podczas rozbiórki. Więc naciskamy tu, jeśli macie wersję nie stealth, też trzeba po prostu wcisnąć przełącznik w cudzysłowie, żeby to ciśnienie się rozlazło, a nie napierało na to wszystko, bo teraz rozkręcając to nie muszę się martwić, bo to właściwie tam, jeśli będę to trzymał rozciągnięte, to będzie bardziej podciśnienie niż ciśnienie z tej strony tłoka. Tyle z mojej strony na dziś i mam nadzieję, że wyciągnęliście dzisiaj lekcję. Trzeba myśleć co, gdzie, jak, czemu i z której strony. Tutaj już wiecie, trzeba się zastanawiać i można do tego wszystkiego dojść. Tyle z mojej strony na dziś. Zaglądajcie na moje inne media społecznościowe. Tam też takie krótsze poradniczki znajdziecie, no bo nie wszystko zasługuje na długi film. A jeśli ktoś docenia moją twórczość i chce ją wesprzeć, nie krępujcie się. Mam też Patronite'a, zapraszam na niego. Trzymajcie się. Cześć.